Hej, z tej strony Anna Kandela i dzisiaj pokażę Ci kilka prostych sposobów, żeby Twój manikir był trwały i piękny. Zapewne jak w większości z nas na początku Twojej drogi zdarzały Ci się zapowietrzenia materiału. Co zrobić, żeby uniknąć takich przykrych problemów? Zostań ze mną i sprawdź, jak sprawić, żeby Twoje paznokcie były piękne i trwałe. Najważniejsze, o czym musisz pamiętać, aby uniknąć zapowietrzeń stylizacji, to odpowiednio opracowane skórki i przygotowanie płytki paznokcia. Istotna jest nie tylko technika, ale również odpowiednie produkty i narzędzia, takie jak pilniki i polerki o różnej gradacji, dostosowane do powierzchni, którą będziemy opracowywać. Do opracowania żelu używamy pilników o gradacji 80×100, natomiast do opracowania naturalnej płytki paznokcia polecam pilniki o gradacji 180×240. Możesz używać pilników prostych lub tych z zaokrągloną krawędzią, w zależności od tego, którymi wygodniej będzie Ci się pracowało. Po dezynfekcji dłoni i zakwalifikowaniu klientki do zabiegu przystępujemy do pracy. Rozpoczynamy od dokładnego odepchnięcia skórek. Ja do tego celu użyłam jednorazowego patyczka z drzewa pomarańczowego i fragment po fragmencie delikatnie odsuwam skórki, odsłaniając płytkę. Do tego celu równie dobrze możesz użyć metalowego pushera, którym bardzo wygodnie odepchniesz skórki przyklejone do płytki. Pamiętaj, aby ten krok wykonać naprawdę dokładnie. Ułatwisz sobie wtedy późniejszą pracę frezarką. Po odepchnięciu skórek przystępujemy do ściągania masy żelowej, której usuwamy około 80%. Bardzo istotne jest, aby w tym kroku usunąć wszelkie zapowietrzenia starego materiału i usunąć nierówności. Pamiętaj jednak, aby pracować jedynie na żelu, chroniąc naturalną płytkę przed frezem. Następnie, przy pomocy odpowiednio dobranych frezów, bardzo dokładnie wykonujemy manikir. Pamiętaj, aby zadbać o odpowiednią gradację i kształt frezów do skórek. Frezy z czerwonym oznaczeniem mają delikatniejszy nasyp od tych oznaczonych kolorem niebieskim. Ja użyłam delikatnej łezki z nasypem diamentowym, którą opracowałam wał proksymalne oraz wały lateralne. Pamiętaj, aby regularnie wymieniać frezy, którymi pracujesz, ponieważ podczas pracy nasyp diamentowy ulega ścieraniu i po dłuższej eksploatacji frezy nie nadają się do pracy. Gdy nasze skórki są już opracowane, oczyszczamy płytkę z pyłu za pomocą wacika nasączonego cleanerem i następnie nanosimy preparaty mające na celu zwiększyć przyczepność materiału hybrydowego bądź żelowego do naturalnej płytki paznokcia. Do tego celu używam Nail Prepa oraz primera. Nail Prep nakładam na całą płytkę fragment po fragmencie, natomiast primer nakładam tylko w miejscach naturalnej płytki, pomijając fragmenty, na których pozostała niewielka ilość materiału. Po nałożeniu produktów czekam chwilkę, aby całkowicie wyparowały one z płytki przed przystąpieniem do kolejnego kroku, jakim będzie wykonanie tak zwanej wcierki. Na wszystkie 5 paznokci aplikujemy niewielką ilość bazy hybrydowej i delikatnie wcieramy ją pędzelkiem w całą powierzchnię płytki. Ten krok wykonujemy bardzo dokładnie, pamiętając, aby nie ominąć żadnego fragmentu. Wcierkę wykonujemy zarówno, kiedy pracujemy hybrydą, jak i żelem w ten sam sposób. Tak nałożony produkt będziemy utwardzać w lampie przez 60 sekund. Kolejną warstwą bazy wyrównujemy ewentualne nierówności i krzywiznę płytki. Najpierw nanosimy produkt cienką warstwą na całą płytkę, a później dokładamy niewielką ilość produktu w centralnej części paznokcia, cały czas kontrolując produkt pędzelkiem, tak aby nie spłynął na skórki.
Pamiętaj, że łatwiej jest dołożyć większą ilość produktu, niż zapanować nad jego zbyt dużą ilością. Odwracam dłoń, aby wypoziomować produkt i uzyskać idealną linię światła i utwardzam w lampie przez 60 sekund. Tą czynność powtarzamy na wszystkich 5 paznokciach i utwardzamy w lampie przez 60 sekund. Do tej stylizacji użyłam bazy hybrydowej z serii Cover Lover, która pięknie prezentuje się solo lub tworząc idealny podkład pod Frencha, Baby Boomera czy inne zdobienia. Taką stylizację możecie wykończyć na kilka sposobów. Możemy uzyskać całkowicie naturalny look, nakładając na bazę jedynie top no wipe. Kiedy jednak chcesz trochę zaszaleć, możesz użyć topu z pięknie mieniącą się drobinką. Ja zdecydowałam się jednak na trzecią opcję, czyli na pokrycie paznokci kolorowym lakierem hybrydowym. Drewnianym patyczkiem ponownie podsuwam skórki i nakładam pierwszą warstwę koloru. Kontroluję ilość produktu, ponieważ pierwsza warstwa to tylko podkład. W tym kroku nie dojeżdżam pędzelkiem idealnie do skórek. Zależy mi tutaj jedynie na bardzo równym pokryciu paznokci kolorem. Ten krok wykonuję na wszystkich 5 paznokciach i utwardzam w lampie przez 30 sekund. Malując wszystkie 5 paznokci jednocześnie, oszczędzamy czas. Następnie przechodzimy do nakładania drugiej warstwy. Pędzelek kładę płasko na płytce paznokcia, aby równo rozłożyć odpowiednią ilość produktu. Ponowne odsuwanie wałów pozwala nam na domalowanie kolorem aż pod same skórki. Przy malowaniu drugiej warstwy najpierw pracuję pędzelkiem lakieru, a następnie cienkim pędzelkiem bardzo dokładnie rozprowadzam kolor po całej powierzchni płytki oraz pod skórki, kontrolując cały czas linię światła. Linia światła pomaga nam sprawdzić, czy produkt jest rozłożony idealnie. Na tak pokryte kolorem paznokcie nakładam cienką warstwę topu No Wipe. Top nanoszę bardzo dokładnie na całą powierzchnię pomalowanego paznokcia. Ten produkt zabezpieczy lakier i nada mu piękny połysk. Tą ostatnią warstwę utwardzam w lampie przez 60 sekund. Na koniec zabiegu nanoszę na skórki oliwkę. Do tego celu używam oliwki z aplikatorem, który jest nie tylko wygodny, ale również w higieniczny sposób pozwala nam na aplikację produktu. Oliwkę wmasowuję w wały okołopaznokciowe, wykonując przy tym delikatny masaż tych okolic. Nadmiar produktu usuwam wacikiem bezpyłowym nasączonym cleanerem. Tak dokładne opracowanie płytki paznokcia oraz skórek i odpowiednie naniesienie produktów sprawi, że będziesz mogła naprawdę długo cieszyć się swoim pięknym manikirem wolnym od zapowietrzeń. No i nasze mani jest już gotowe. Pamiętaj, żeby przestrzegać tych zasad, aby dłużej cieszyć się pięknymi paznokciami. Koniecznie daj znać w komentarzach, czy znałaś już te sposoby, czy dopiero się o nich dowiedziałaś. Do zobaczenia w kolejnym filmiku.